Przed Wami kompletny poradnik na temat niebiańskiego dania perłowego, popularnego również w Polsce pod nazwą Raspberry Galaxy. Zapraszam. Danio perłowy dorasta zazwyczaj tylko do 2,5 cm długości. W odpowiednich warunkach dożywa nawet 5 lat. Jest to ryba bardzo popularna wśród akwarystów ze względu na swój piękny wygląd i niewielkie rozmiary. Gatunek ten został odkryty w 2006 roku. Kilka miesięcy później przez działalność człowieka spowodowaną nadmiernym odłowem był bliski wyginięcia. Początkowo na tą rybę mówiono Raspberry Galaxy, lecz po dokładnych badaniach uczeni przekwalifikowali ją do rodzaju danio i tak będę nazywał ją w tym materiale. Dymorfizm płciowy u tego gatunku jest dosyć widoczny. U samców płetwy są intensywniej ubarwione, dodatkowo samce są smuklejsze od samic. U samic natomiast pojawia się czarna plamka w okolicy otworu odbytowego. Danio perłowy naturalnie występuje w południowo-wschodniej Azji, a dokładniej w Mjanmie, czyli dawnej Birmie, oraz w Tajlandii. W swojej ojczyźnie danio perłowy zamieszkuje dość specyficzne środowisko. Płytkie mokradła z gęstą roślinnością wodną, bajora, płytkie stawy oraz plantacje ryżu. Woda tam jest przejrzysta i rzadko przekracza 30 cm głębokości. W naturze za pokarm służą mu bezkręgowce, algi oraz zooplankton. Danio perłowy jest rybą bardzo łagodną, choć lekko płochliwą. Jest bardzo wrażliwy na wyższe stężenie azotanów i skoki parametrów wody. Jest rybą ławicową, poruszającą się skokami. Zaleca się trzymanie w akwarium minimum 10 sztuk z przewagą samic. Wykazuje terytorializm i często można zaobserwować rywalizację między samcami, które krążą wokół siebie i pokazują swe wdzięki. Czasami dochodzi nawet do wymiany uderzeń bokami ciał. Zaleca się trzymanie tego gatunku z innymi łagodnymi rybami podobnej wielkości. Ze względu na swą płochliwość, ryby te dobrze czują się w akwarium usytuowanym w spokojnym miejscu. Zbiornik powinien być dobrze obsadzony roślinami ze względu na temperament samców oraz posiadać liczne kryjówki. W akwarium dla tych danio zalecane jest niezbyt intensywne i niezbyt jaskrawe oświetlenie. Dobrą rolę w tym spełnią rośliny pływające. Zaleca się, by dno było w ciemnym kolorze. W akwarium należy pozostawić wolną przestrzeń do pływania. Woda dla danio perłowego powinna być miękka lub średnio twarda, o temperaturze od 22 do 27 stopni Celsjusza, a zalecane pH powinno wynosić od 6,5 do 7,6, choć hodowcy również trzymają te ryby w przedziałach różniących się od tych zalecanych. Woda powinna być regularnie, raz w tygodniu nieznacznie podmieniana w około 10-15%. Regularna jej podmiana sprzyja zdrowiu ryb. Woda powinna być czysta, gdyż gatunek ten jest bardzo wrażliwy na stężenia azotanów oraz gwałtowne skoki parametrów. Prąd wody nie powinien natomiast być zbyt silny. Danio perłowy przyjmuje zarówno pokarm suchy, najlepiej wolno opadający, jak również drobny mrożony czy żywy, jak oczlik, dafnia, artemia czy wodzień. Pobiera pokarm zarówno z tafli, toni wodnej oraz dna. Rozmnażanie danio perłowego jest dosyć łatwe.
W dojrzałym zbiorniku do rozmnożenia tego gatunku dochodzi nawet przypadkowo, gdzie ryby te potrafią rozrzucać ikrę nawet kilka razy w tygodniu. Bez gęstej roślinności nie ma jednak większych szans na odchowanie na rybku. Ze względu na to również, iż rodzice nie wykazują opieki rodzicielskiej i potrafią zjadać ikrę oraz narybek, należy używać jednak akwarium tarliskowego. Do takiego akwarium wpuszczamy największą samicę oraz najładniej ubarwionego samca. W akwarium powinny znajdować się gęste rośliny, w tym mchy. Podczas tarła samica uwalnia około 30 jajeczek, które następnie zapładnia samiec. Po zauważeniu ikry należy odłowić dorosłe osobniki. Wylęk następuje po 2 do 5 dniach, w zależności od temperatury. Po kilku dniach narybek zaczyna swobodnie pływać. Ze względu na rozmiar narybku należy podawać najdrobniejszy pokarm w proszku czy płynie, wraz ze wzrostem zwiększając jego rozmiar. Około 12 tygodni po wylęgu na ciele ryb zaczyna pojawiać się kolorowy wzór. Niebiański danio perłowy jest rybą niezwykle atrakcyjną. Są to ryby niestety trudne w hodowli, dość wrażliwe na parametry wody. Trzymane w złych warunkach często chorują, ich ubarwienie blednieje, a nawet przestają przyjmować pokarm. Nie jest to gatunek polecany początkującym akwarystom. Jednak gdy posiadamy odpowiednią wiedzę i jesteśmy w stanie stworzyć mu odpowiednie warunki, to w akwarium będzie prezentował się niezwykle okazale. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał i teraz posiadasz wystarczającą wiedzę, by hodować w swym akwarium danio perłowe. Nie zapomnij dać kciuka w górę, by ten poradnik popłynął w świat. Subskrybuj, by być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć.